Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny piękny wzór, można powiedzieć, prosty, przynajmniej ja tak uważam. Wzór składa się z oczek prawych i lewych i oczka muszą być parzyste i dzielić się przez 4, to znaczy 4, 8, 12, 16, 20 plus 2 oczka brzegowe. Ja biorę zawsze tak, że troszeczkę nitki naciągam przez te pierwsze 2 palce i tutaj sobie trzymam. Biorę 2 druty, po to, że jak ściągnę jeden drut, żeby było mi tutaj luźno robić. Dla początkujących jest bardzo ważne, żeby ta robótka nie była taka ściśnięta. I teraz tak, od góry ciągnę do dołu, pod nitkę, tutaj za nitkę i tą samą drogą wracam. Mam zawsze za pierwszym razem 2 oczka, a później już pojedyncze. 1, 2 i 3. Ściągam i tak naciągam jakby. I znowu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mam 22 oczka. I to jest dobrze, ponieważ 20 dzieli się przez 4, będzie 5 plus 2 oczka brzegowe. Jeden drut ściągam i tutaj mam wtedy tak bardzo luźno. A więc dla początkujących jest to bardzo ważne, żeby Wam ten drut fajnie przeciągał tą nitkę, że Wam tam nie spadało. Pierwsze oczko ściągam zawsze i robię teraz jakby tą podstawę tego wzoru. I to będzie jedno oczko prawe, drugie oczko będzie lewe. Prawe to znaczy wbijam się w oczko, nitka z tej strony druta i przeciągam. To jest prawe. Lewe to jest tak, że przekładam nitkę tutaj jakby przed drut i wbijam się w oczko i tutaj przerabiam przez oczko i ściągam. Jeszcze raz. Wbijam się w oczko, ściągam, przekładam, wbijam się w oczko, przeciągam nitkę i ściągam. I tak robię już cały rząd do końca. Przerobię tak 2 razy i proszę zobaczyć, przerobiłam już 3 razy tam i z powrotem tym wzorem prawo, lewo. Nitkę mam może troszeczkę za jasną, ale już nie wiem, jaką nitkę mam dawać, żeby Wam rozróżniały się te moje wzory, te robótki. Ale myślę, że będzie widać wzór. Pierwsze oczko ściągam i robię 3 lewe oczka. 1, wbijam się w nitkę, 2, wbijam się w nitkę, 3. I już mam 3 lewe oczka. Prawe oczko robię z lewego, prawe. I znowu robię 3 lewe i nie patrzę, jakie mam tu, tylko robię po prostu 3 lewe oczka. I nieważne, jakie tu mam, robię po prostu prawe. I znowu 1, 2, 3 lewe i prawe. Wbijam się i robię 1, 2, 3 lewe i jedno prawe. I znowu 1, 2, 3 lewe i prawe. I ostatnie prawe oczko. I jestem po drugiej stronie. Po tej stronie ściągam również to pierwsze oczko brzegowe, nie przerabiam. Mam tutaj lewe, przekładam nitkę, robię lewe. Tutaj mam prawe, to prawe i prawe. Też mnie tutaj nie interesują te oczka, jakie tutaj są, tylko robię cały czas lewo, prawo, lewo, prawo. I znowu lewo i prawe. Lewe
lewe, prawe, lewe, prawe i lewe, i prawe, i lewe, i prawe, i lewe, prawe, z prawego robię również lewe i prawe i ostatnie brzegowe prawe. Przekładam nitkę, ściągam i znowu zaczynam 3 oczka lewe. Przekładam nitkę, wbijam się w oczko, za nitkę ściągam. Jedno lewe, drugie lewe i trzecie lewe. I również teraz mnie tutaj nie interesują oczka, jakie są tu. Je trzeba przerobić odpowiednio, czyli 3 lewe i prawe. I znowu raz, 2, 3 lewe i prawe. Raz, 2, 3 lewe, prawe. I tak robię znowu do końca. 3 lewe, prawe. Jestem znowu po tej odwrotnej stronie. Ściągam pierwsze oczko i tutaj mam lewe, a więc robię lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe i tak robię ten rząd jak poprzednio do końca. Przekładam nitkę, ściągam i znowu zaczynam 3 oczka lewe. Przekładam nitkę, wbijam się w oczko, za nitkę ściągam. Jedno lewe, drugie lewe i trzecie lewe. I również teraz mnie tutaj nie interesują oczka, jakie są tu. Je trzeba przerobić odpowiednio, czyli 3 lewe i prawe. I znowu raz, 2, 3 lewe i prawe. Proszę zobaczyć, kształtuje nam się już fajny wzorek. Podrobię kawałeczek i pokażę. A więc cały wzór po jednej stronie to są 3 lewe i prawe oczka, a po drugiej stronie będzie lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Czyli tak już wygląda ten wzorek. Tutaj są te oczka prawe, a tutaj są lewe, prawe, lewe, a pomiędzy jest ten wzór. I to jest ta strona lewa. Teraz Wam przełożę na stronę tą prawą i na prawej stronie tak to już wygląda. Tutaj są te oczka lewe, a tu prawe, lewe, prawe. I proszę zobaczyć, jak fajnie, przyjemnie już wygląda. Zrobię może jeszcze na nitce białej troszeczkę, żebyście mieli jakby porównanie, na której nitce jakby, czy którą nitką będzie lepiej wyglądało. Można tak zrobić, że robicie ściągacz na taką wysokość i zaraz po ściągaczu zaczynacie tą robótkę. Oczywiście ten wzór można na 2 strony robić, czy nosić, czy używać. Przekładam drut i tu już zaczynam znowu od robienia tych 3 oczek lewych. Czyli raz, 2, 3 i prawe oczko. I znowu raz, 2, 3 lewe, prawe. I tak robię już cały czas. 3 lewe i prawe. Przekładam na drugą stronę, a po tej drugiej stronie również pierwsze oczko ściągam i tutaj mam lewe, a więc robię
lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. I to jest cała filozofia w tym wzorze, można powiedzieć. Jakie są oczka, my musimy je przez to zmieniać. Robimy po prostu cały czas te lewe, prawe, a wzór Wam się już sam wykształtuje. Ten wzór i te rzędy w tym wzorze będziecie widzieć sami dobrze. Jak podrobicie kawałeczek. Jesteśmy z przodu, to jest mój przód, tutaj jest koniec, czy druga strona, tu gdzie ta nitka zawsze jest zostawiona. Jestem z przodu, przekładam, ściągam i to, co mnie interesuje, to znowu 2, 3 lewe, prawe. I tutaj macie to porównanie róż i białe. Może jeszcze Wam to pokażę, że na przykład zaczynamy robótkę i robimy wzorem na przykład francuskim. Wzór francuski również macie na moim kanale i to na przykład robicie sobie same oczka prawe. Francuski wzór to jest jakby ten najłatwiejszy, ponieważ robicie po prawej stronie prawe oczka i po tej lewej, jakby odwrotnej stronie robicie również prawe oczka, ale one później dadzą Wam jakby wygląd jak lewe oczka. I jeżeli takim wzorem zaczynamy robótkę jako ściągacz, to również możemy robić tym naszym wzorem później właśnie tym ażurowym. To Wam teraz właśnie chcę szybciutko pokazać, że to idzie również. Tyle, że musimy pamiętać, że oczka muszą być parzyste i 2 brzegowe. Teraz znowu robimy prawe i po drugiej stronie prawe. I ten wzór właśnie się nadaje też bardzo fajnie na ściągacze, na wykończenia różnego rodzaju, ale również na sweterki, czy spodenki, czy spódniczki, a więc naprawdę na każdą robótkę tym wzorem idzie zrobić. I proszę zobaczyć, on będzie tak wyglądał, jakby jak te lewe oczka. Czyli możemy robić takim, prawo, lewo, prawo, lewo. Możemy również robótkę zacząć tym wzorem, że tylko prawo i prawo. Prawo, 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 prawo. Możemy tak zacząć. Tu po tej drugiej stronie ten wzór będzie również jakby uniwersalny. Teraz zaczynamy ten wzór. Pierwsze oczko ściągamy ze względu na ten ładny brzeg. Przy zszywaniu jest ważne. I robimy te nasze 3 oczka lewe. Za każdym razem tak samo. 1, 2, 3 lewe i prawe. 1, 2, 3 lewe i prawe. 1, 2, 3 lewe. Po drugiej stronie ściągamy i mamy lewe oczko. Zaczynamy od lewe, prawe, lewe, prawe. Bardzo przyjemny wzór, szybki do zrobienia, jeszcze raz mówię, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, a tą podstawę możemy również robić sobie z innym wzorem. I to Wam pokażę teraz, jak wygląda. Teraz Wam pokażę, jak wygląda. Widzicie? Jeżeli robicie na przykład sobie robótkę tym francuskim ściegiem, tutaj co pokazałam, to również wyjdzie Wam już tutaj fajnie ten wzorek Wasz, czy mój w tym przypadku. I tutaj tak samo wygląda. A więc tak to już wygląda. Mam nadzieję, że Wam się robótka ta spodoba. Prosty, naprawdę prosty wzór. Przyjemny, szybki do zrobienia. No i oczywiście bez żadnych narzutów,
prosty, szybki, przyjemny. Zapraszam do zrobienia. I oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła.